Film ten dedykuję pamięci małego, kosmicznego bohatera. Maciej Draws. Szympans Ham urodził się w lipcu 1957 roku w tropikalnych lasach Kamerunu francuskiego, gdzie został schwytany przez traperów i wysłany do Rare Bird Farm w Miami. W lipcu 1959 roku został wykupiony przez siły powietrzne USA za $457 i przewieziony do bazy sił powietrznych w Holloman w Alamogordo w Nowym Meksyku. Miał zostać przeszkolony w ramach nowego programu kosmicznego Mercury, który miał na celu wyniesienie pierwszego amerykańskiego astronautę na okołoziemską orbitę. Ham dołączył do istniejącej już społeczności 50 innych szympansów. Wszystkie te szympansy miały od roku do 3 lat i różną naturę. Dlatego też w trakcie postępów programu liczba szympansów została zredukowana do 6. Naszemu bohaterowi oficjalnie nadano oznaczenie osobnik numer 65, choć wśród opiekunów znany był jako Chang. Imię Ham otrzymał dopiero po powrocie na Ziemię i było ono akronimem od Holloman Aeromedical. Program szkolenia szympansów w Holloman Aeromedical Laboratory ruszył już w kwietniu 1958 roku pod kierownictwem neurobiologa Josepha Brady'ego. W tym samym miesiącu, w którym oryginalna 7 Mercury rozpoczęła swój program treningowy. Program treningowy małp nadzorował technik medycyny lotniczej Sił Powietrznych Edward Dittmer i w pewnym stopniu przypominał trening samych astronautów. Chodziło w nim głównie o to, aby przyzwyczaić organizm do nowych bodźców, które w początkowej fazie mogły wywołać duży stres. Tak więc nie tylko astronautów poddawano torturom wirówek, ale również i szympansy. Nawet do utraty świadomości. Jedyna różnica polegała na tym, że prawdziwych astronautów nie rażono prądem w stopy. Na początku ubierano małpy w kombinezony i sadzono na krzesłach w odległości około 1,5 metra jeden od drugiego, tak aby nie mogły się bawić i zaczepiać wzajemnie. Chciano wyćwiczyć w nich przede wszystkim cierpliwość konieczną w lotach kosmicznych. Tak więc początkowo musiały wytrzymać 5 minut. Później w kolejnych testach czas ten stopniowo wydłużano, nawet do kilkunastu godzin. Karmiono je w międzyczasie jabłkami, bananami i innymi owocami. Nie wszystkie szympansy dobrowolnie poddawały się tym ćwiczeniom. Jeden z nich o imieniu Enos przeszedł do historii kosmonautyki celnym rzutem odchodami w senatora wizytującego postępy projektu. Przeprowadzano na nich również eksperymenty w komorach dekompresyjnych, które polegały na dużych zmianach ciśnienia, symulujących gwałtowne zmiany wysokości. Wybór ograniczono do 2 osobników. Numer 46, czyli samica Mini, która notabene była matką 2 innych szympansów w projekcie, Rybela i Lil Mini. Drugi to numer 65, nasz 17-kilogramowy bohater. Ostatecznie to właśnie na niego padł wybór. Decyzję o wyborze właśnie tego konkretnego szympansa podjęto po testach psychoruchowych, które polegały na przesuwaniu dźwigni na widok migającego sygnału świetlnego. Po zapaleniu się niebieskiej lampki szympans miał 5 sekund na użycie lewej dźwigni. Jeżeli zapalało się białe światło, musiał użyć prawej dźwigni. Kiedy zbytnio się ociągał lub w ogóle nie reagował, rażono go lekkim impulsem elektrycznym. Chang na psychomotorze spędził aż 290 godzin. Takie samo urządzenie miało znaleźć się również w kapsule umieszczonej na szczycie rakiety. Edward Dittmer wspominał, że z szympansem Hamem miał świetne relacje. Był spokojny, miły, pogodny i lubił się przytulać. Zachowywał się jak małe dziecko, którym w sumie był. 31 stycznia 1961 roku obok hangaru S na przylądku Canaveral zaparkowane były przyczepy. Dochodziły z nich hałasy i dziwne zapachy. Ale nie był to objazdowy cyrk.
W środku znajdowało się 6 szympansów. Wraz z 20 opiekunami przyjechały tu z odległego Holloman Aeromedical Research Laboratory. Następnego dnia o 9:30 miał nastąpić start misji Mercury Redstone 2, czyli lotu szympansa w kosmos. Z samego rana Hamowi wszczepiono pod skórę 2 elektrody kardiogramu, a w odbycie umieszczono również termometr i przyklejono go taśmą do pośladków. Czujniki te były niezbędne do pozyskiwania odpowiednich danych z organizmu małpy podczas lotu. Nakarmiono go i ubrano w kombinezon, a do stóp przymocowano płytki psychomotoru. Następnie przetransportowano go do wyrzutni nr 5, z której odpalano rakiety Wernera von Brauna. W ostatnich dniach wszystkie małpy przechodziły treningi przedstartowe aż 5 razy. Chwilę przed startem Alan Shepard towarzyszył szympansowi. Jak mówił, chciał mu życzyć szczęścia, ale większość jego znajomych twierdziło później, że chętnie by się z nim zamienił miejscami. Drażnił go fakt, że małpa będzie w kosmosie wcześniej od niego. Statek kosmiczny, którym miał lecieć Ham, był taki sam jak następnego w kolejce Alana Sheparda. Drobne różnice polegały na tym, że pojazd Hama był w pełni zautomatyzowany, a sam główny bohater znajdował się w dodatkowej kapsule. Kapsuła była wyposażona w 2 okrągłe bulaje i kamerę do nagrywania mimiki. Właz zamknięto o 7:10 i przykręcono 70 śrubami na 2,5 godziny przed startem, a Alan Shepard zjechał w dół windą i udał się do bunkra. W tymże bunkrze znajdował się również sam Werner von Braun, twórca nie tylko rakiety V2 z okresu II wojny światowej, ale również rakiety Redstone, na szczycie której siedział nasz ulubiony małpiszon. Centrum kontroli misją Mercury znajdowało się 3 km na północ od stanowiska startowego. W późniejszych misjach przeniesiono je do Houston. Zgodnie z założeniem, po starcie kapsuła miała oddzielić się od rakiety po czasie 2,5 minuty na wysokości 58 km i poruszać dalej po krzywej balistycznej z apogeum 180 km nad powierzchnią Ziemi. Problemy wyszły już po kilku sekundach lotu, który zresztą z powodów technicznych usterek odwlekł się do 11:55. Komputery z Goddard Space Flight Center oznajmiły, że rakieta wznosi się zbyt stromo i zbyt szybko, a dodatkowy zawór kontrolujący ciąg silnika zaciął się. Rakieta osiągnęła prędkość ponad 9,5 tysiąca km na godzinę, czyli o 2,5 tysiąca za dużo. Spowodowało to wzmagające się wibracje i niekontrolowany obrót wokół własnej osi. Lekarz znajdujący się w bunkrze zauważył całkiem spory wzrost tętna u Hama. Psychomotor cały czas pracował, nakazując szympansowi ciągłe przełączanie dźwigni. Dokładnie 137 sekund po starcie paliwo się skończyło i automatycznie wyłączyła się sekwencja przerywania misji, oddzielając kapsułę od rakiety. Oddzielenie kapsuły doszło na skutek wybuchu odpowiedniego ładunku, nadając biednemu Hamowi krótkotrwałe przeciążenie 17G. Na coś takiego nie byłby przygotowany nawet człowiek. Puls Hama osiągnął wartość 158 uderzeń na minutę, a kapsuła wznosiła się coraz wyżej. Ten zbieg wydarzeń dodał szympansowi kolejne minuty w stanie nieważkości i przesunął strefę lądowania poza zasięg helikoptera mającego go wyłowić. Na domiar złego rozszczelniła się kapsuła i zaczynał z niej uciekać tlen. Spadło też ciśnienie. Na szczęście od kosmicznej próżni oddzielał go pojemnik, w którym się znajdował. W tym samym czasie w centrum Goddarda ustalono nowe miejsce lądowania. Przekazano je flotylii okrętów, które ruszyły całą naprzód na nowe miejsce wodowania. Dotarcie jednak do tego miejsca miało im zająć aż 3 godziny. Gdy kapsuła opuściła apogeum wysokości, czyli 251 km, zaczęła gwałtownie opadać w dół, osiągając przeciążenie niecałych 15G. Puls szympansa wzrósł do 173 uderzeń na minutę, a częstotliwość oddychania podwoiła się. Ham był przerażony. Minutę później
Puls podskoczył do groźnych 204 uderzeń na minutę. Makabryczny był również fakt, że szympans w panice cały czas pociągał dźwignię, nie rozumiejąc, co się wokół niego dzieje. Wylądował o 12:12 w zimnych wodach Atlantyku, 679 km od brzegu, a to oznaczało, że koszmar trwał dalej. Kapsuła została zlokalizowana przez jeden z samolotów poszukiwawczych 27 minut po wodowaniu. Niestety, nieszczelność, która w kosmosie wyssała z kapsuły powietrze, teraz zaczęła przepuszczać wodę. Kiedy 2 godziny później nadleciał helikopter, kapsuła była już niebezpiecznie zanurzona. Szybko przymocowano ją linami do helikoptera, który podniósł ją z wody i zabrał na pokład okrętu USS Donner. Kilkanaście minut później szympansa uwolniono. Przeżył i na pocieszenie dostał jabłko. W jakim był stanie? No cóż, był wyczerpany, odwodniony i wychudzony. Stracił 5% masy swojego ciała. W końcu nie jadł i nie pił przez prawie 16 godzin, a uśmiech goszczący na jego twarzy mylnie był odebrany przez dziennikarzy jako zadowolenie z lotu. Kiedy na prośbę przedstawicieli prasy próbowano go ponownie umieścić na kanapie, jak nazywano potocznie kapsułę, był tak przerażony, że nawet kilku mężczyzn nie dało mu rady. Podczas podróży doświadczył również około 6,5 minuty stanu nieważkości, choć prawdopodobnie z tego faktu również nie był zbyt zadowolony. Na szczęście po locie oszczędzono mu dziesiątek badań biomedycznych. Swoje zadanie spełnił znakomicie. Aktywnością w kosmosie wykazał, że również człowiek powinien funkcjonować w miarę normalnie, będąc w stanie nieważkości. Przetestowano również kapsułę i stwierdzono, że po kilku poprawkach będzie nadawać się do lotu pierwszego Amerykanina. Po locie przeszedł na emeryturę. Strach wywołany lotem doprowadził do tego, że nigdy więcej nie pozwolił się zbliżyć do kapsuły. Dla naukowców z NASA był już bezwartościowy. Został przekazany do National Zoo w 1963 roku, gdzie żył samotnie przez kolejne 17 lat smutnym życiem celebryty. Los uśmiechnął się do niego we wrześniu 1980 roku. Został wówczas przeniesiony do North Carolina Zoo i umieszczony na wybiegu z innymi szympansami. To pewnie były jego najszczęśliwsze lata w życiu. Umarł 18 stycznia 1983 roku na niewydolność wątroby i chorobę serca w wieku około 26 lat. Po jego śmierci pojawiły się plany wypchania go i wystawienia na widok publiczny, ale spotkały się one z ogólnym oburzeniem. Ostatecznie jego skóra i ciało zostały oddzielone od kości i pochowane w Międzynarodowej Galerii Sław Kosmicznych w Alamogordo. Jego szkielet natomiast został przekazany do Narodowego Muzeum Medycyny.